Boisz się jeździć na motocyklu? Liczba ludności w Polsce według różnych źródeł wynosi coś około 37 970 000 osób. Według raportu policyjnego o tytule Wypadki drogowe 2019 w 2019 roku liczba zarejestrowanych pojazdów silnikowych w Polsce wynosiła 31 388 000. W porównaniu do 2010 roku jest to o 36% więcej. Liczba motocykli to 1 553 000. Jest to ponad 50% więcej jak w 2010 roku. Jest nas coraz więcej na drogach, coraz więcej motocykli. W 2019 roku zgłoszono 30 288 wypadków drogowych i 455 000 kolizji. Rannych zostało 35 477 osób, a zabitych 2909 osób. Jest to wyraźny spadek do lat ubiegłych. Niemniej jednak ilość jest zatrważająca. Kierujący jednośladami spowodowali łącznie 1672 zdarzenia, w których śmierć poniosło 213 osób, a rannych zostało 1624 osoby. Ale to tylko dane, w których winą obarczono motocyklistę. Ogólna liczba osób biorących udział w wypadkach na motocyklach i motorowerach, wliczając kierowców i pasażerów jednośladów, to 3917 osób, z czego blisko 10% poniosła śmierć, czyli 382 osoby, ponad jedna dziennie. Wiem jak jest, naprawdę, ładna pogoda, trochę wolnego czasu, zakładasz buty, spodnie, kurtkę, kask, rękawice, siadasz na motocykl i ruszasz na mały trip wokół komina. Myślisz sobie, zrelaksuję się, poczuję się wolny. Każdy z nas tak ma. Każdy z nas jest niejako uzależniony od tego uczucia. Kiedy między nogami wibruje ci silnik, słyszysz jego dźwięk, czujesz wtedy to połączenie, tą więź z maszyną. Coś jak wpięcie do Matrixa. Wsiadasz, a Morfeusz mówi do tanka, aby załadować ci program motocykla i już jesteś w innym świecie. Kiedy kupiłem swój pierwszy duży motocykl Kawasaki ER5, to od razu zabrałem swoją żonę na przejażdżkę. Spokojnie, powoli, okolice Dolnego Gdańska, Pruszcz Gdański, Straszyn. Wszystko w miarę spokojnie, z zachowaniem przepisów. Motocykl kupiliśmy dzień wcześniej, późnym wieczorem, więc to był pierwszy dzień, kiedy mogliśmy razem się przejechać. Niech polubi ten rodzaj spędzania czasu. Był prawie koniec naszej przejażdżki. Od miejsca parkingowego dzieliło nas skrzyżowanie i 100 metrów prostej drogi. W zasadzie na skrzyżowaniu mogliśmy już odbić w prawo i wjechać w parking inaczej, przez furtkę. Ale postanowiłem przejechać jeszcze te 100 metrów więcej i wjechać przez szlabany. Jechaliśmy ze 40, może 50 km na godzinę, wjeżdżając z pierwszeństwem na skrzyżowanie. Samochód z naprzeciwka chciał skręcić w lewo. Zajechał nam 3/4 pasa. Gwałtownie odbiłem i wjechałem na pas drogi podporządkowanej, aby ominąć samochód. Manewr się udał i wróciłem na swój pas ruchu. Kierowca auta na szczęście w ostatniej chwili zahamował, zostawiając mi miejsce na ucieczkę. Bo gdyby skręcił w lewo i kontynuował jazdę, no właśnie, ale tak się nie stało. To był nasz pierwszy raz, nasza pierwsza wspólna przejażdżka na motocyklu. Według statystyk, które Wam przytoczyłem na początku, to co dzień jest ponad 10 wypadków z udziałem motocyklistów i co dzień jedna osoba już nigdy nie wsiądzie na motocykl z powrotem. Powiecie zatem, trzeba jeździć powoli, nawet jak coś się stanie, to nie zginiemy. Tak, oczywiście to prawda. Ale wiele osób mówi coś zupełnie innego. Mnie to nie dotyczy. Ja nie będę miał wypadku. To tak zwane wyparcie, negacja. Pamiętacie, jak mówiłem o zakupie pierwszego motocykla, że trzeba mieć przede wszystkim olej w głowie, a potem w silniku? Ano, trzeba sobie odpowiedzieć szczerze na jedno zajebiście ważne pytanie. Ale szczerze, czy mam olej w głowie? Tak, czy mam olej w głowie? Łatwo powiedzieć, trudniej wyegzekwować, bo jak wsiadasz na swoją rakietę 100 plus koni mechanicznych, każdy mocniejszy ruch manetką to wystrzał chemii w Twoim organizmie, który zapewnia moc doznań, adrenalina, dopamina, po prostu szczęście. Żaden alkohol Ci tego nie da, co da Ci przyspieszenie 150-konnego motocykla. A więc trzeba być asertywnym i mieć samozaparcie, aby jeździć spokojnie, aby nie przesadzić z gazem. Ale powiedzieć jest łatwiej niż wyegzekwować to podczas jazdy. Dla mnie osobiście to jak iść do restauracji z rodziną czy przyjaciółmi, wszyscy zamawiają pizzę, szejki, burgery
Ty wyciągasz swoje kanapki, oni piją napoje, drinki, piwo, a ty pijesz wodę. No ale zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że nie lubi fast foodów, coli czy alkoholu. Ale wracając do wątku głównego. Boisz się jeździć motocyklem? Nie? Spoko. Ale według mnie strach jest czymś dobrym. Od zawsze strach uruchamiał w ludziach mechanizm obronny, mechanizm zmuszający do podejmowania szybkich decyzji, jak również determinował nasze poczynania, czyniąc nas bardziej ostrożnymi. Ludzie pozbawieni odczuwania strachu zapewne nie istnieją, bo każdy się czegoś w życiu boi. Chociaż może nie tyle powinniśmy odczuwać strach przed jazdą na motocyklu, co czuć respekt do maszyny. Nie być ignorantem, który mówi, że ja lubię zapierdalać i nic mi nie grozi. Panie władzo, ma pan rację. Niestety zdarzyło mi się przekroczyć prędkość. Zdaję sobie sprawę z tego, że było to bardzo nieodpowiedzialne, że naraziłem innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo, ale jechałem szybko, gdyż lubię zapierdalać. Nie być ignorantem, który mówi, że nikomu nic nie zrobię, mnie to nie dotyczy, mnie się nic nie stanie, to inni ryzykują, nie ja. A wiecie, że jeden koń mechaniczny to siła, która podniesie ciało o masie 75 kg na wysokości 1 metra w czasie 1 sekundy? A wiesz, jak ogromna moc drzemie nawet w 50-konnej ER5 w fazerze 1000 ze 143 końmi? A co dopiero jakiś Cebrze, Gixie czy R1? Jeżeli nie, to zrób mały test. Zsiądź z motocykla i spróbuj pchnąć go, tak jakbyś chciał odpalić na zapych. Albo przypomnij sobie, jak pchałeś czyjś samochód, aby go odpalić na zapych. Szło ciężko? Biegłeś z motocyklem tak szybko, jak i bez niego? Czy ledwo jesteś w stanie do wolnego biegu rozpędzić maszynę, nie mówiąc już o samochodzie? A 160-konnym autem ruszasz z piskiem opon i setkę robisz w 8 sekund. 1,5-tonowym samochodem. A jak siedzisz na motocyklu, to on do 100 km na godzinę rozpędza Ciebie w nieco ponad 3 sekundy. 3 sekundy! Świeżo upieczeni kierowcy nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, że prawdziwym problemem nie jest się rozpędzić, bo wystarczy kawałek prostej drogi, 50 metrów ulicy i masz 12 000 obrotów na pierwszym biegu, 100 km na godzinę przez osiedle, warkot silnika, który słyszą wszyscy kilka ulic dalej, laski same pod koła się rzucają. Problemem jest wyhamować tą maszynę. Tak, wyhamować maszynę. Kilkadziesiąt metrów, 3-4 sekundy i masz 100 na budziku. Dziura w drodze, pies, pieszy, auto z uliczki obok wyjeżdża, czy dziecko wybiegnie na ulicę za piłką. Dobre heble, ale to dobre heble, i ze 100 km na godzinę zatrzymasz się w 30-40 metrów. Plus czas na reakcję to masz te 50, może trochę więcej. Wychodzi na to, że na 100-150 metrowej ulicy dasz radę rozpędzić się do 100 i wyhamować, jak poćwiczysz. Ale w grę wchodzi więcej czynników. Stres, gdy widzisz wyjeżdżający samochód, warunki pogodowe, podłoże, po którym jedziesz, stan sprzętu. Oraz najważniejszy, brak doświadczenia. Wciskasz hebel do oporu, nie masz ABS, zaczyna się tragedia. Jak masz, to ABS zaczyna działać, ale ty już jesteś spanikowany. Co robisz? A co robią często motocykliści? Kładą swoje motocykle i szorują po asfalcie. Przy prędkości 50-70 km na godzinę ok, ale czy tak jeździmy? A jak masz 100 i więcej i położysz moto, to 15-centymetrowy krawężnik, barierka energochłonna, słup czy betonowy śmietnik mogą być dla Ciebie zabójcze. Ale jak spotkasz się z grupą motofanów, spotkaną na szpaner placu, Facebooku czy gdziekolwiek indziej i powiesz, ok, jedziemy, ale spokojnie, przepisowo, często pojedziesz sam albo będziesz gonił. Oczywiście nie jest tak zawsze, nie wszyscy jeżdżą szybko i niebezpiecznie. Jasne, że nie, trzeba to powiedzieć. Ale wieczorami słychać co chwila ryk wydechów dochodzący z Alei Grunwaldzkiej czy okolic obwodnicy. To ktoś z nas ciśnie 1, 2, 3 pod czerwone pole. W żyłach płynie adrenalina, oczy skupione na drodze, szybko znikającej drodze. Prawa ręka kurczowo zaciska się na manetce i w tej chwili jesteś niezwyciężony. Nie ma lepszych od Ciebie. Nikt Cię nie dogoni. Nikt nie zatrzyma. Wszyscy podziwiają. Do czasu. Dzięki za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, zalajkujcie i subskrybujcie kanał. Do następnego, cześć!
Studiu